Witajcie widzowie. Pewnie kojarzycie taką sytuację, jak jesteście w supermarkecie i robicie zakupy i stoicie przy kasie i kasjerka zaczyna kasować Wasze produkty, przekładać je przez ten licznik kodów kreskowych, a Ty z drugiej strony starasz się jak najszybciej zapakować to wszystko do siatek. I ona to robi w tak szybkim tempie, że za chwilę zaczyna Ci się piętrzyć góra niespakowanych rzeczy i masz wrażenie, że robisz to wszystko tak wolno i że się z tym opóźniasz, a potem się tylko pyta, czy kartą, czy gotówką i patrzy się na Ciebie wymownie, a Ty zastanawiasz się, czy najpierw zapłacić, czy najpierw dokończyć pakowanie i masz wrażenie, że hamujesz cały ruch przy kasie. Czy tylko ja tak mam? Nieważne. Chodzi mi o to, że dostrzegam tutaj taką analogię między mną i robieniem filmów, a moim tatą i kupowaniem przez niego broni, ponieważ on jest taką kasjerką, która co chwilę dostarcza mi nowych egzemplarzy, a ja nie mogę się wygrzebać jeszcze z nagrywaniem tego, co już mamy. I czuję, że mam w tej materii jakieś zaległości. Więc chciałam po prostu powiedzieć, że do naszej kolekcji dołączyła cała masa nowego żelastwa, w tym na przykład berdysz. Ale przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. To jest afrykański sztylet należący do ludu Afar z terenów Etiopii, Dżibuti, Erytrei i Somalii. Nazwa tego sztyletu. I tu zaczyna się pierwszy problem, ponieważ pisze się to Yile przez J, a może się też pisać przez G. I nie mam zielonego pojęcia, jak się to czyta. Czy to się czyta Yile, czy to się czyta Gile. Ale mniejsza o to. Sztylet ten to tak właściwie krótki miecz przypominający nóż ze względu na swoje niewielkie rozmiary. Najpierw trochę powiem o tej pochwie. Jest ona wykonana ze skóry i dopiero teraz, jak zaczęłam o niej nagrywać, to przyjrzałam się z bliska, że ta skóra w niektórych miejscach ma jeszcze na sobie futerko. Takie małe, subtelne. Tego się nie spodziewałam. Już sam kształt pochwy może sugerować, jak wygląda ten nóż. Ano dokładnie w ten sposób. Jest on zgięty, zakrzywiony, przypominający swoim kształtem róg albo hak. Ostrze jest obusieczne, ostre po tej i po drugiej zewnętrznej krawędzi. Koniec ostry oraz wydłużony. Zwykle był robiony z żelaza, ale dla osób o wyższym statusie społecznym robiono go ze stali. Co do uchwytu, to najbardziej charakterystyczną cechą jest taki kształt klepsydry, często używany w różnych mieczach i sztyletach afrykańskich. Powoduje to, że lepiej leży w dłoni i nie zsuwa się ani w jedną, ani w drugą stronę. Uchwyt jest zwykle drewniany, chociaż mógł być zrobiony z kości, na przykład z kości słoniowej, z rogu bawoła albo kości nosorożca. Głowica, czyli ta część, wykonana była najczęściej z różnego rodzaju metalu. Mogło być to nawet srebrne. Z czego to jest? Miedź? Nie, brąz bardziej. Mi to bardziej wygląda na brąz, a w przybliżeniu można zobaczyć, że ma on takie małe rowki na sobie.
też ma dosyć sprytny ten kształt głowicy, rozszerzającej się ku końcowi, ponieważ tutaj można sobie na przykład zawiązać jakiś sznurek, też widziałam ozdobne pompony wiązane na tym i w ten sposób to może być do czegoś przymocowane. Na przykład do tego, żeby przymocować do niej kartkę z opisem. Jeszcze Wam pokażę ręcznie robioną klamrę. Zarazem piękne, jak i paskudne. No ale widać, że te dziurki to po prostu jest chałupnicza robota. To jedne są normalne, inne widać, że niektóre używane dziurki, inne nie. Tak po prostu na chama w tej skórze wytłoczone. O, tak to mogło być. I uprzedzając Wasze pytania, po co na pochwie taki dziwny, długi szpikulec? Otóż po nic. Pełni on funkcję ozdobną, po to, aby ten sztylet odróżniał się od innych. Kolejny ozdobny szczegół to na przykład takie wąsy z rzemieni. Zobaczcie, że komuś chciało się formować rzemień w taki malutki, ozdobny kształt. Zastosowanie. Ten krótki miecz jest do dziś noszony przez mężczyzn i kobiety z ludu Afar i używany jako narzędzie codziennego użytku lub jako broń do samoobrony. Służy do uboju zwierząt gospodarskich, rzeźbienia w drewnie, do strzyżenia włosów. Może służyć jako broń jednoręczna. Można nim ciąć jak maczetą, używając zewnętrznej krawędzi, lub używać jako sierp przy pomocy wewnętrznej krawędzi. Również jako broń przebijająca dzięki ostrej końcówce. Sztylet jest do dziś używany i stanowi część wielu tradycyjnych ceremonii ludu Afar. Jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jako część dziedzictwa kulturowego. Odgrywa również rolę w tradycyjnych ceremoniach i tańcach. Może służyć jako posag na weselach, noszony na imprezach formalnych, na ucztach i do składania ofiar ze zwierząt. Tutaj widzimy tradycyjny ubiór mężczyzny z właśnie tego ludu, w który to skład tego tradycyjnego ubioru wchodzi właśnie ten sztylet. Jak widzimy na obrazku, również karabin kałasznikowa oraz telefon komórkowy. Taka nowoczesna tradycja afrykańska. Teraz nawiązując do tematu z miniaturki tego odcinku, dlaczego jest to najbardziej damski nóż, jaki mamy? Ponieważ tu w pochwie jest dodatkowa kieszonka i nie mieliśmy pojęcia co do zawartości tej kieszonki. Ten, który nam go sprzedawał, też nic nie wspomniał o tym, że w środku, może o tym nie wiedział, jest taki drewniany szpikulec, służący na przykład do robienia sobie przedziałku we włosach, do nakłuwania jedzenia, dłubania w zębach. Szpikulec różnorakiego użytku oraz pensetka z nożykiem. Jaki przydatny przyrząd. Zobaczcie, że ten nożyk ma bardzo podobne ostrze do tego, również zakrzywione. Penseta na przykład do regulowania brwi, wyciągania sobie drzazgi. Nożyk, można by sobie tym ogolić nogi. Do czego używać nożyk? Do różnych rzeczy. No i dlatego okrzyknęłam to mianem najbardziej damskiego noża, od razu z wbudowaną kosmetyczką. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.